Wybrałyśmy kamele, żeby ich nie zjedli, bo chciałyśmy chronić zwierzęta i iść na piechotę, ale okazało się, że jak ich nie ujeżdżamy, to wtedy je jedzą, więc jednak lepiej jak ich nie jedzą i je ujeżdżamy. Kair w jeden dzień. Czy warto? Jak to zorganizować? Ile to kosztuje? Co możemy i co powinniśmy zobaczyć? Siemanko kochani, zadzieram kiece i lecimy dziś do stolicy Egiptu. Kair uważane jest za miasto brudne i niebezpieczne. My będziemy musieli zwiedzić je w ciągu jednego dnia. Jestem lekko załamana tym faktem. Skorzystamy ze zorganizowanej wycieczki z Hurgady. Jeśli wybieracie się na wakacje do Egiptu, wszystko jedno, czy to będzie Hurgada, czy jakaś inna miejscowość, to z pewnością dostaniecie propozycję wybrania się na taką wycieczkę do Kairu jednodniową. Przede wszystkim po to, aby zobaczyć piramidy w Gizie. Jest tam jednak jeszcze troszkę więcej do zobaczenia i nawet na takiej zorganizowanej wycieczce można z tego skorzystać. Więc zaczniemy od rejsu po Nilu. Podczas takiego rejsu przewodnik opowie Wam co nieco o mieście. Możecie zobaczyć najbogatsze budynki i najdłuższe mosty. Nil to obok Amazonki najdłuższa rzeka na świecie. Ma 6650 km i przepływa przez obie półkule. Dla porównania nasza Wisła ma 1047 km, a więc 6 razy mniej. Ja nie byłam zachwycona tym rejsem, ale pewnie wielu osobom mógłby się bardzo podobać. Kwestia gustu. Z pewnością możemy w ten sposób zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy. Są takie miejsca, gdzie muzeum warto odwiedzić. I tutaj w Egipcie podczas tej naszej wycieczki do Kairu odwiedzamy dwa muzea. Muzeum Egiptu i Muzeum Papirusu. I w tym momencie cieszę się nawet, że robimy to z wycieczką, dlatego że Pan nam opowiada dużo różnych fajnych rzeczy. Muzeum Egipskie w Kairze istnieje od 1835 roku, więc już niemal 200 lat. Decydując się na tę wizytę, musimy przygotować się na wielkie tłumy. Muzeum odwiedzane jest przez ogromną liczbę turystów. Znajduje się tutaj ponad 160 000 eksponatów. Podziwiać możemy wyposażenie z grobowca faraona Tutenchamona, królewskie mumie, posągi faraonów i ich żon oraz bogów i bogiń egipskich. Ponoć wszystkie te eksponaty to oryginały. Wiele z nich wydobyto z wnętrza piramid. W Muzeum Papirusu, znacznie mniejszym i bardziej zacisznym, dowiedzieć się możemy nieco więcej o historii, zobaczyć typowe egipskie malowidła na papirusie oraz zakupić oryginalne pamiątki, co też oczywiście uczyniłyśmy. Według mnie nie trzeba być fanem historii czy architektury, ale być w Egipcie i piramid nie zobaczyć to już niemal grzech. Tak więc czas na wisienkę na torcie. Jedziemy zobaczyć piramidy i przejechać się na wielbłądach. Tak, po dłuższym zastanowieniu postanowiłyśmy wskoczyć na kamela.
Na kamelach jedziemy. Marta, pomachaj. Tam piramidy są. Ja jadę Chyba. na Susu. Chociaż nie widzę za bardzo, bo świeci mi słońce w twarz. Wybrałyśmy kamele, żeby ich nie zjedli. Bo chciałyśmy chronić zwierzęta i iść na piechotę, ale okazało się, że jak ich nie ujeżdżamy, to wtedy je jedzą. Więc jednak lepiej jak ich nie jedzą i je ujeżdżamy. Wygodne są. Miały być niewygodne, jednak są wygodne. Ładnie tu bardzo jest. I taki miły pan z nami idzie. Tam. No właśnie tam. Mommy, welcome. What's your name, sir? My name? Why? Why not? Yeah. Why is your name? My name? High five. Woo! Hello, Poland. Hello, God bless you. What's your name? Ali. Ali. Ali, welcome. God bless you with my camel, Ali. Whee! I hope you're happy. You're feeling shyness. Yes, we do. Don't forget your camel is named Jolly. Jolly. Yeah. Mine? Your name this one? Yes. Susu. Jolly? Susu and then Jolly. No i na koniec obalamy mity. Jeśli ktoś Wam mówi, że nie warto, że drogo, że przereklamowany, że wcale nie takie duże, że nie robią wrażenia, to ja mówię nie. I uważam, że jest to jedno z miejsc, które robi ogromne wrażenie i które jest konieczne do zobaczenia. I będąc tam i widząc te budowle i to wszystko, co je otacza i wyobrażając sobie, że zbudowano je 4,5 tysiąca lat temu, kiedy nie było maszyn i super wynalazków i komputerów i te piramidy nadal stoją, a potem patrząc na polskie drogi, które były wybudowane 2 czy 3 lata temu i już niewiele z nich co zostało, to zdajemy sobie sprawę, jak genialni byli ci ludzie, którzy to właśnie stworzyli. Tak więc ja jestem kompletnie na tak i byłam pod ogromnym wrażeniem piramid i generalnie nie wyobrażam sobie polecieć do Egiptu i piramid nie zobaczyć. Przejdźmy do kosztów. Kair z Hurgady można zaliczyć na 3 sposoby. Można pojechać do Kairu i zostać tam na noc i po prostu zorganizować wszystko na własną rękę, co wychodzi wcale nie aż tak drogo i na pewno znacznie ciekawiej. I gdybyśmy miały na to czas, to ja na pewno też bym bardzo mocno przyciskała na to, żeby w ten sposób to zorganizować. Jeśli nie macie takiego czasu, albo jeśli nie czujecie się na siłach podróżowania po Egipcie w samotności, to są 2 opcje. Można albo wynająć kierowcę i samochód i po prostu zrobić to zupełnie prywatnie, albo zabrać się z wycieczką i autokarem z Hurgady przejechać. Tak my właśnie zrobiłyśmy. Taka wycieczka rozpoczyna się około 2 w nocy, 2 nad ranem, gdzie wyjeżdżamy z Hurgady, dojeżdżamy do Kairu wcześnie rano i robimy w różnej kolejności, jest to organizowane, mniej więcej to, co ja Wam dzisiaj pokazałam, czyli wycieczkę po Nilu, muzea i oczywiście piramidy. Taka wycieczka, bukując w internecie, ceny wahają się od $80 do nawet $200. Podobne ceny znajdziecie w hotelach i w biurach podróży, bukując z Polski. Jeśli chcecie troszkę taniej, a wycieczka myślę, że dokładnie taka sama, albo przynajmniej na takim samym poziomie jest zorganizowana, proponuję zabukować to już na miejscu. Jest mnóstwo biur podróży, oni do Was krzyczą w Hurgadzie na ulicy, że oni Wam pomogą i że chętnie Was wszędzie zabiorą. I taka wycieczka kosztuje wtedy oficjalnie $60. Nam udało się pojechać za $50 każda z nas. Tak więc wydaje mi się, że to jest cena bardzo optymistyczna. W tych $50 jest przejazd autokarem, objazd na miejscu i wszystkie wejściówki poza rejsem po Nilu, który możemy zdecydować już na miejscu, czy chcemy płynąć, czy nie. Tak więc w tych $50 zobaczymy też piramidy i Muzeum Egiptu i ogólnie wydaje mi się, że cena jest całkiem rozsądna. Jeśli macie jakiekolwiek pytania co do organizacji, co do firm, które to organizują, co do cen i wszystkiego innego, to dajcie mi koniecznie znaka w komentarzu, ja bardzo chętnie Wam pomogę. Prawda, że piramidy robią wrażenie? Zajrzyjmy też do jednej do środka. 1 minute.
Nie polecam tego jednak zwiedzającym ze skłonnościami klaustrofobicznymi i ludziom po koronawirusie. Strasznie ciężko tutaj oddychać. No i jeśli wideo Wam się podobało, to jak zawsze, jak co tydzień, bardzo Was proszę o subskrypcję i o śledzenie kanału. I za tydzień w sobotę znów o 18 się spotykamy i lecimy w jakieś super fajne miejsce. Zacieram kiece i lecę.